Czy zdarzyło wam się kiedyś iść przez szlak i zastanawiać się, co tak wyje za tymi drzewami, żeby potem odkryć, że to po prostu ktoś z obolałymi stopami? Ciszej. To park narodowy. Życie na szlaku nie musi tak wyglądać i jak powiedziałby pewnie Quentin Tarantino, stopy są super. Powiedziałbym tak i ja. Zwłaszcza kiedy okazuje się, że po 12-godzinnym marszu z plecakiem po górach wcale nie bolą. Dzień dobry. Jak sprawić, żeby w czasie wędrówek stopy bolały mniej albo wcale? Jak uniknąć pęcherzy i odcisków? Czy chodzenie po górach i długie wycieczki muszą być bolesne? Czasami tak, ale przeważnie nie. Cześć, z tej strony Mateusz i dzisiaj porozmawiamy o stopach. Podzielę się z wami kilkoma moimi obserwacjami, które być może sprawią, że wasze wędrówki staną się przyjemniejsze. W końcu ja sam, kiedy byłem jeszcze młody i gibki, bardzo narzekałem na ból stóp w czasie wędrówek. Nie ma się co dziwić, bo te dziesiątki tysięcy stawianych kroków na nierównym podłożu może niekiedy boleć. No i najczęstszą poradą, jaką znajdziecie w internecie, jest taka, żeby kupić nowe buty. I często pewnie to pomoże, ale zacznijmy od tego, co można zmienić w zasadzie już i to bez wydawania pieniędzy, a co później zaprocentuje w przyszłości. Żeby pokonywać bez bólu długie dystanse, trzeba na początku pokonywać jakiekolwiek dystanse. Banał, ale prawdziwy. Zresztą pomyślmy, czy jeżeli nigdy do tej pory nie biegaliśmy, to czy uda nam się pokonać maraton? Nie? Albo będzie to bardzo bolesne. Nasz organizm ma jednak zaskakujące umiejętności adaptacji. Nawet brudne skarpetki przestają nam po chwili śmierdzieć, pod warunkiem, że należą do nas. No i ze stopami jest podobnie. Je też można przyzwyczaić do długich wędrówek, trzeba tylko dać im na to szansę. A najlepszym sposobem, żeby ćwiczyć chodzenie, jest chodzenie. I oczywiście można od razu założyć ciężki plecak i wchodzić gdzieś po stromiznach. Zwiększy to na pewno siłę i wytrzymałość. Tak więc jak ktoś ma czas i chęci, super. Ale absolutnie nie trzeba tego robić, bo żeby ćwiczyć chodzenie, wystarczy spacerować. Niech stopy mają po prostu kontakt z podłożem. Maszerować można po prostym, krzywym, do przodu, do tyłu, jakkolwiek. Raz, że taka dawka ruchu jest po prostu zdrowa, a dwa, że te kilka tysięcy kroków więcej, połączonych może z jakimś okazjonalnym, dłuższym wypadem, zrobi naprawdę bardzo dużą różnicę. Dotyczy to przede wszystkim tych z nas, którzy na co dzień mają mało ruchu albo siedzącą pracę. No trudno oczekiwać, żeby siedząc wcześniej pół roku na tyłku nagle trzaskać górskie rekordy. Orka straszna, tyle wam powiem. Co niestety jest smutne i o czym niestety ciągle zapominam. No i nie trzeba też jakoś diametralnie zmieniać swojego życia. Na przykład zamiast jechać na zakupy, można się przejść, jeżeli jest blisko. Po przesyłkę ze swoją ulubioną koszulką też można wybrać się na piechotę. Może raz na jakiś czas wybrać się gdzieś, tak po prostu pospacerować. To naprawdę bardzo dużo zmienia. Przetestowane. Co jeszcze można zmienić od razu i bez wydatków? Ano przede wszystkim to, ile te biedne stopy mają do dźwigania. Po prostu warto zerknąć na listę tego, co planujecie zabrać w góry, a następnie dosyć mocno się zastanowić. Czy to wszystko będzie naprawdę niezbędne? Jeżeli w czasie wycieczki postawicie te 20-30 tysięcy kroków, czy nawet więcej, to tyle właśnie razy wasze stopy muszą przyjąć ten ciężar, który macie na plecach. No i nie tylko stopy, bo kolana też. A góry to rzadko kiedy deptak. Te kilka kilogramów mniej to naprawdę bardzo duża różnica i to nie tylko dla stóp, dla całego organizmu. No i wiadomo, że będą takie szlaki i miejsca, gdzie trzeba nieść dużo. Jakieś odludzie na końcu świata ze źródłem wody co 2 czy 3 dni. Ale w polskich warunkach bardzo rzadko kiedy trzeba nosić dużo. Może zimą. Zróbcie listę tego, co jest wam niezbędne i tego, co może zabiorę, ale nie wiem, czy użyję. No a potem, jeżeli dokuczają wam bóle stóp, to wykreślcie z tej listy to, co niezbędne wam nie będzie. Nie wiem, na przykład książkę albo patelnię.
Media społecznościowe uczą nas często, żeby zawsze dawać z siebie 110%, ale w przypadku problemów ze stopami to nie jest dobra rada. Wybieracie się na dłuższy urlop albo na przykład na szlak długodystansowy, zacznijcie od krótszych odcinków. Niech stopy najpierw przyzwyczają się do tych wszystkich tysięcy kroków, które je czekają. Ja wiem, że jak się jest wreszcie w górach po dłuższej przerwie, to się udziela entuzjazm, ale czy warto już drugiego dnia zrobić sobie pęcherze i odciski, a potem cierpieć? Jeżeli jesteście zaprawionym w turystycznych bojach, to pewnie nie ma problemu, ale jeżeli na co dzień dokuczają Wam w czasie wędrówek bóle stóp, to pewnie nie ma sensu, żeby już na starcie dawać z siebie 100%. W ogóle nie ma sensu dawać z siebie 100%. Nic nie ma sensu. Kiedy wybrałem się na swoje przejście GSB, zacząłem spokojnie, od 24 i 28 km. A dzięki takiej adaptacji, bez problemów, później pokonywałem odcinki nawet ponad 40-kilometrowe. I to nawet wtedy, kiedy za sobą miałem już 400 km marszu. I kiedy wyglądałem jak 7 nieszczęść. No nie ma co zmyślać, męczące to podejście. No i organizm ma świetne zdolności adaptacyjne, tylko trzeba mu dać na to szansę i odrobinę czasu. Takie 2 czy 3 luźniejsze dni naprawdę sporo zmieniają. No i każdy z nas ma oczywiście swoje możliwości. Jedni zaczną od 25, inni od 10 km i to w każdym z tych przypadków jest spoko. Ważne, żeby już na starcie nie cisnąć rekordów. Jeżeli więc zaplanowaliście dłuższy urlop i sporo zwiedzania, to być może warto rozpocząć go od jakichś krótszych wycieczek, a te dłuższe i trudniejsze zostawić nieco na później. To jest wskazówka, która mnie najbardziej pomogła, kiedy zmagałem się na szlaku z bolącymi stopami. Przerwy. Przerwy nie tylko, żeby się najeść rzeczami z plecaka i popić kawą, ale przede wszystkim, żeby dać stopom odpocząć. No dobra, ale po co? Co to zmieni? Tak jak moim arcywrogiem jest chochołowska, tak w przypadku stóp będzie to wilgoć i tarcie. Może zauważyliście, że jak tak w czasie kąpieli długo posiedzicie w wodzie, kontemplując, że jakieś to wszystko takie, nie wiem, to skóra na przykład waszych opuszków palców staje się taka miękka i pomarszczona. No i wyobraźcie sobie teraz, że idziecie już którąś godzinę po szlaku, żar leje się z nieba, a stopa w bucie ma tropiki. 5 godzin w spoconej skarpecie. Albo 10. Dołóżmy teraz tarcie, ucisk i tysiące stawianych kroków i tadam! Oto pojawiają się odciski i pęcherze. Wilgotna skóra jest znacznie bardziej podatna na wszelkiego rodzaju urazy. No a tarcie w bucie nie wybacza. No i tu z pomocą przychodzą przerwy. To idealny moment, żeby nieco tej wilgoci z zaparowanego, gorącego buta i skarpetek się pozbyć. Wystarczy po prostu wystawić gdzieś gołe stopy do słońca i wiatru, obok położyć skarpetki, a niekiedy warto też i wkładki z butów wyciągnąć. Skoro i tak siedzi się, podziwiając widoki, to po co kisić stopy w butach? No i taka niepozorna czynność naprawdę bardzo pomaga i w moim przypadku przyniosła niesamowitą zmianę. Nawet trudno było mi uwierzyć, że czasem tyle wystarczy. Stopy dodatkowo w czasie długiej wędrówki kończą niekiedy tak, jak ja skończyłbym w starciu z bokserem. Mają prawo opuchnąć. No i taka przerwa, wyciągnięcie stóp z butów doskonale zrobi też naszemu krążeniu. Można gdzieś poleżeć w cieniu, wyciągnąć nogi nieco do góry, no i po tych kilkunastu minutach na pewno poczujecie ulgę. W dodatku, kiedy na zatłoczonym szczycie ściągniecie skarpetki, to zazwyczaj wokół was zrobi się nieco luźniej. Przy tej poradzie trzeba już sięgnąć do portfela, ale ciągle nie jakoś bardzo głęboko. Trzeba po prostu kupić sobie jakiś specyfik i w moim przypadku jest to krem do smarowania niemowlaków. Niemowlaka mieć nie trzeba, krem wystarczy. W całym tym filmie staram się mówić o swoich własnych doświadczeniach i tym, co się u mnie sprawdziło. Co pozwoliło mi z kogoś, kto szukał w lesie niedźwiedzia, który skróciłby jego męki, zmienić się w turystę, który śmiało może iść 2 tygodnie po 10 czy 12 godzin codziennie. No i sudokrem był kolejnym elementem układanki, który w zasadzie pozwolił mi bezboleśnie wędrować po górach. Kiedy szedłem 500 km przez Sudety, czy 500 km przez Beskidy, nie miałem żadnego, najmniejszego nawet odcisku czy pęcherza. Krem ten, poza właściwościami medycznymi, jest przede wszystkim też bardzo tłusty. No a największym wrogiem stóp jest wilgoć i tarcie. Taki tłusty specyfik pomaga w obu tych przypadkach. Kiedy ruszam w góry po dłuższej przerwie, to stopy smaruję nim dosyć obficie. A kiedy mam do przejścia jakąś dłuższą wycieczkę, to ten cały proceder powtarzam niekiedy też w połowie.
Czyli robię przerwę, daję stopom odpocząć, trochę pooddychać, a potem smaruję je i ruszam dalej. Kiedy jednak jestem już trochę rozchodzony, to smaruję je tylko raz. Zwłaszcza wtedy, kiedy spodziewam się marszu przez jakieś mokre trawy, bo to pomaga też, kiedy przemoczy się skarpetki. Pod koniec przejścia głównego szlaku beskidzkiego natomiast nie smarowałem ich już wcale, bo nie miałem takiej potrzeby. I to nawet wtedy, kiedy z dojściem na nocleg w ostatnie 2 dni miałem do przejścia nieco ponad 80 km, co pokazuje to, o czym mówiłem na początku. Organizm może się nieco zaadaptować, jeżeli po prostu damy mu szansę. Więcej chodzenia na co dzień, wolniejszy start, częstsze przerwy, mniejszy ciężar w plecaku, a jak to wszystko to ciągle mało, to do tego jeszcze sudokrem. Ale cała ta nasza walka może rzeczywiście przypominać mnie w starciu z bokserem, czyli być na marne, jeżeli wybierze się złe skarpety. A jakie to są złe? Ano takie, które sprzymierzają się z naszymi wrogami, czyli wilgocią i tarciem. Skarpety bawełniane nosi się miło, a często mają też śmieszne wzorki. Super do chodzenia w normalnych warunkach. Bawełna jednak bardzo dobrze wchłania wodę, a potem zachowuje się jak dziecko z nową zabawką. Nie chce jej oddać. W tym oto zupełnie nienaukowym eksperymencie rzeczywiście wyszło mi, że skarpeta bawełniana znacznie dłużej przesycha. Chociaż tak naprawdę niczego się nie dowiedzieliśmy, ale zaufajcie na słowo. No i tak też jest w stopie. Pot odkłada się w skarpecie, nie przesycha, skóra ma cały czas kontakt z wilgocią, a przez to jest bardziej podatna na wszelkiego rodzaju urazy i podrażnienia. To jest często sekret tego, że jedni wracają z wędrówki z pokiereszowanymi stopami, a drudzy ledwo wrócą do domu i już planują kolejny wypad. Bawełniane skarpetki to oczywiście nie jest koniec świata i niektórzy są z takich zadowoleni. Te osoby pewnie nie muszą nic zmieniać, zwłaszcza, że są rzeczy gorsze od bawełnianych skarpet jak huragan, powódź czy głód. Ale jeżeli dokuczają Wam na szlaku problemy związane ze stopami, to takie skarpety lepiej zostawić w domu albo używać ich tylko w przypadku jakichś krótkich wycieczek. Znów trzeba będzie sięgnąć do portfela, kupując sobie takie skarpety, które z odprowadzaniem wilgoci poradzą sobie znacznie lepiej. No i drogi są dwie, obie w porządku i pewnie bardziej będzie chodziło o Wasze osobiste preferencje. Jeden rodzaj to zupełnie zwyczajne skarpety z włókien syntetycznych, a drugie to skarpety z wełny merino. Te pierwsze będą tańsze. Jak wpiszecie hasło skarpetki trekkingowe, to dostaniecie ze 100 różnych modeli w 100 różnych sklepach turystycznych. Te na przykład kupiłem za 20 zł i ciągle trzymają się nieźle, miałem je na GSB i nawet niektóre odcinki w nich właśnie przeszedłem. Takie skarpety znacznie lepiej odprowadzają wilgoć, szybciej schną, a to pozwoli nieco zredukować wilgotne środowisko wewnątrz buta. Nawet gdy macie dwie lewe stopy. Przeczytajcie opinię, wybierzcie kolor i gotowe. Nieco droższym rozwiązaniem będą z kolei skarpety z wełny merino. Tutaj trzeba już liczyć na wydatek mniej więcej od 50 do 80 zł, przynajmniej według cen w 2025 roku. Wełna ta ma bardzo fajne właściwości, bo dobrze izoluje i oddycha, nawet w lecie, jeśli jest umiarkowanej grubości. A w dodatku nie nabiera tak szybko brzydkiego zapachu. Pewnie ze 3 czy 4 dni można w takich chodzić bez prania. Ale ja jednak polecam regularnie je przynajmniej przepłukać. Jeżeli dokuczają Wam stopy, to cały ten zbierany w ciągu dnia piach, pył i sól wytrącająca się z potu może podrażniać skórę. Im większa zawartość wełny, tym w teorii lepsze właściwości, ale mniejsza ich trwałość. Skarpety więc takie występują z domieszkami włókien syntetycznych, które je mają wzmacniać. To normalne. Moje pary wełniane mają mniej więcej 70% zawartości wełny, ale to też pewnie będzie zależało od Waszych osobistych preferencji albo od tego, co uda Wam się znaleźć w sklepach. Ja lubię te wełniane, ale których nie wybierzecie, to na pewno i tak będzie to poprawa w stosunku do tych bawełnianych. No i ja celuję w skarpety o takiej średniej grubości. Sprawdzają się nawet w lecie, a dodatkowo gwarantują nieco więcej amortyzacji niż te takie bardzo cienkie. Chociaż te są cienkie, miałem je na GSB i bardzo sobie je chwalę, także trzeba się zdać na swoje preferencje. Co do skarpetek jeszcze, to powiem Wam, co warto zrobić w chwili szlakowego kryzysu, jeśli Was taki dopada. Otóż w czasie przerw, jak Wasze stopy sobie już odpoczną, to przed wymarszem warto zmienić skarpety na drugą, całkowicie suchą i świeżą parę. I to też może się okazać w niektórych przypadkach pomocne, zwłaszcza jak zamiast cieszyć się wędrówką, gdzieś tam sobie maszerujecie i cierpicie po cichu. Mnie to bardzo pomagało. To jednak nie koniec, bo ciągle pozostaje jeszcze kwestia tarcia w bucie.
Dlatego przede wszystkim skarpety nie mogą być zbyt luźne, bo jak się zaczną gdzieś przesuwać, zwijać, źle układać, to kłopoty gotowe. Jakoś przesadnie ciasne też nie, bo sobie krążenie odetniecie. No i ja używam pojedynczej skarpetki, czasami sudokremu i to się sprawdza u mnie bardzo dobrze. Ale wszyscyśmy różni. Nie ma jednego takiego idealnego rozwiązania, jednej perfekcyjnej skarpetki, jednej idealnej stopy. Trzeba poświęcić trochę czasu i wybrać swoją drogę, no bo są osoby, które w czasie wędrówek używają 2 par skarpet. Ale nie na zmianę, tylko jednocześnie. Pierwsza z nich jest cienka, to tak zwany liner, a druga to już skarpeta właściwa. Są też skarpety podwójne, które pełnią podobną rolę. Jaka jest idea? Ano taka, że jeżeli w bucie cokolwiek ma się już o siebie ocierać, to niech to będzie jedna skarpeta o drugą. Po prostu ta wewnętrzna skarpeta przyjmuje na siebie całe tarcie, które w czasie tych postawionych wszystkich tysięcy kroków powstaje. Co więcej, jeżeli doświadczacie otarć czy pęcherzy gdzieś na palcach albo pomiędzy nimi, to istnieją skarpety 5-palczaste, jak rękawiczki, tylko na stopy. I one, jako ta warstwa wewnętrzna, spisują się ponoć świetnie. No i ja z tego rozwiązania nie korzystam, bo sprawdza się u mnie inne, a poza tym 2 skarpetki, nawet cienkie w lecie, to dla mnie już trochę za ciepło. Ale są tacy, którzy to rozwiązanie bardzo lubią, no i może polubicie i wy. W końcu jeżeli w czasie marszu dokuczają wam stopy, to ratujcie się jak tylko możecie i próbujcie różnych rozwiązań. Wszystkie te dotychczasowe rzeczy mogą przypominać układankę. Może jeden pojedynczy element nie zmieni czegoś diametralnie, ale jak się to tak poskłada do kupy, to powinno zrobić się znacznie lepiej. No ale może się tak wydarzyć, że ciągle będzie brakowało jakiegoś elementu, że turyści przemierzający szlaki ciągle będą się zastanawiać, co tak wyje za tymi drzewami. Wtedy ostatecznym elementem tej układanki będzie już obuwie. Jeżeli ciągle dokuczać wam będzie ból stóp i tworzące się pęcherze, to być może wasze buty są dla was po prostu zbyt twarde, sztywne i pozbawione dobrej wentylacji. Wtedy czas poszukać czegoś, co będzie przeciwieństwem tych doświadczeń. Pamiętajcie na początek, że z daleka wszyscy mamy podobne stopy, ale nasze preferencje mogą być bardzo różne. No i jeżeli zapytacie kogoś w internecie, na forach albo na grupach, co poleca, to pewnie szczerze poleci wam to, co się u niego sprawdza. No i to się może sprawdzić u niego, a u was niekoniecznie. Dlatego zastanówcie się, na czym wam zależy. Niektórzy chodzą w butach wysokich i wodoodpornych i takie sobie chwalą. Jeśli takie lubicie i wszystko jest ok, to super. W sumie pewnie wtedy to nie jest nawet film dla was. Ale jeżeli próbowaliście już różnych rozwiązań i dalej nic nie pomaga, to być może warto zainteresować się lekkim i przewiewnym obuwiem. Nie namawiam, ale zostawiam pomysł, bo ja tak zrobiłem i w kwestii górskiego ekwipunku była to najlepsza decyzja, jaką podjąłem w ostatnich latach. To są buty nazywane najczęściej butami trailowymi. No i w zasadzie już od kilku lat właśnie w takich przemierzam górskie szlaki. To po prostu takie buty do biegania w trudnym terenie. Model nie ma w zasadzie znaczenia, bo idea jest ta sama. Czyli są to buty niskie, lekkie i w tym przypadku przewiewne. Nie są one wodoodporne. Jak wejdę rano w rosę, to staną się mokre. Ale jest to kompromis, na który świadomie się godzę. Po pierwsze, bardzo szybko one wyschną, a po drugie, przez cały dzień zapewniają mi one bardzo dobrą wentylację. I to jest dla mnie istotne. Buty wodoodporne mają oczywiście swoje zalety i sam takie mam, tylko na chłodniejszy sezon. Ale nawet najlepsze stosowane w nich membrany nie będą tak dobrze odprowadzać wilgoci z wnętrza buta, jak modele, które w ogóle jej nie mają. Zwłaszcza w lecie, kiedy jest gorąco. No a wilgoć w bucie to coś, co mi osobiście bardzo nie służy. Pewnie nie każdemu będą takie odpowiadać, ale na pewnym etapie moich górskich wycieczek ból stóp dokuczał mi już tak bardzo, że i pizzę z ananasem mógłbym zjeść, byle tylko sobie ulżyć w jakiś sposób. Żadne wady niskich butów mi nie przeszkadzają, bo odkąd wszystkie te powyższe metody stosuję, mogę cieszyć się długimi wędrówkami bez bólu i innych dolegliwości. I jak zwykle to moje doświadczenia, nie namawiam, ale skoro u mnie się sprawdziło, może i u niektórych z was się też sprawdzi. No i pewnie kojarzycie też, że buty do wędrówek powinny być większe niż te, których używamy na co dzień. Powody główne są 2. Po pierwsze, zmęczone stopy puchną. W czasie weekendowego wypadu może to nie jest tak widoczne, w czasie dłuższego urlopu czy szlaku długodystansowego już tak. Drugi powód to grawitacja. Jak się schodzi po stromym zboczu, to stopa może naturalnie przesuwać się do przodu.
No jeśli buty są ciasne, a paznokcie na takim zejściu przywalą setki razy o czubek butów, to w końcu pojawi się krwiak, paznokcie staną się czarne, a potem odpadną. Ale najpierw będzie bolało. Buty powinny być więc większe niż te, nazwijmy to, cywilne. No i z numeracją zawsze są problemy, bo u jednego to będzie o numer więcej, u innego 2. Zależy trochę od producenta. Ja polecam jednak kierować się długością stóp, a potem długością wkładki w bucie. No i w moim przypadku, jeżeli chodzi o buty, w których byłem na GSB, wkładka jest o centymetr i 3 mm dłuższa niż moja najdłuższa stopa. Bo nasze ciała nie są symetrycznie idealne. U Was może być to centymetr, może być mniej niż centymetr, a może więcej. No i generalnie do takiego weekendowego chodzenia, krótkich wycieczek pewnie będzie to mniej, ale ja komfort czuję w takich, no i zdarza mi się też zrobić jakieś dłuższe trasy. Tutaj niestety trzeba samemu sprawdzić, co będzie komfortowe. Na tyle luźne, żeby działało, ale nie na tyle, żeby przeszkadzało. Kiedy szukam nowych butów, to na szybko sprawdzam to w taki sposób. Tutaj sobie naciskam, żeby mieć mniej więcej tyle miejsca, a za piętą mam tyle. Jestem w stanie luźno wsunąć tam palec. U mnie się sprawdza, ale tak naprawdę z dwojga złego to ja i tak wolę, żeby buty były ciut luźniejsze. Przez lata grałem w piłkę i jak tylko sobie przypomnę o czarnych paznokciach, to aż mnie skręca. Nigdy więcej. Pamiętajcie jeszcze, żeby przymierzać buty z docelową skarpetką, tą, którą będziecie zabierać na szlak, i po południu. Po południu, czyli wtedy, kiedy stopy są już nieco zmęczone i będą przypominać stan, który będzie Wam towarzyszył na szlakach. No i w czasie schodzenia stromym terenem można buty zasznurować nieco mocniej. Ja tego akurat nie robię. No już prawie na koniec, tak naprawdę szybko, profilaktyka jest najważniejsza. Jak już pojawią się bolące pęcherze, no to jest trochę już za późno. Warto więc dbać o stopy nie tylko w czasie marszu, ale też przed. Przyciąć paznokcie, robić przerwy, dbać o nie jak o skarb. Bo tak naprawdę to stopy pozwalają nam przejść z tego miejsca do tego, a potem jeszcze tamtego. Łatwiej się pozbyć bóli mięśniowych, zakwasów albo znieść obolałe ramiona. To można jakoś rozchodzić, a ze stopami jest znacznie trudniej i dbanie o nie naprawdę się opłaci. No ale czasami zdarzy się taki splot wydarzeń, że mimo naszych najlepszych chęci na naszej stopie zacznie dziać się coś niedobrego. Co wtedy? Ono wtedy nie ma za bardzo na co czekać, tylko trzeba działać. Jeśli w jakimś miejscu zaczniemy czuć dyskomfort, to prawdopodobnie tam dochodzi do jakiegoś punktowego nacisku i tarcia. Jeżeli często padacie ofiarą pęcherzy, to warto kupić sobie tak profilaktycznie plaster, na przykład Leukotape. I wtedy, gdy tylko poczujemy, że coś złego na naszej stopie zaczyna się dziać, to takie miejsce podklejmy. To zmniejszy ucisk i tarcie. Ja profilaktycznie zabieram na szlak też plastry żelowe, bo one pełnią podobną funkcję, a co więcej, dobrze się sprawdzają, kiedy już dojdzie do utworzenia jakiegoś pęcherza. Śmieszna historia. Kiedyś szedłem na Kazbek i zrobiłem sobie nad piętami takie gigantyczne dziury, w zasadzie otwarte rany, no i zakleiłem je tak na szybko tymi plastrami, bo nie miałem nic innego pod ręką i spisały się bardzo dobrze, nawet nie bolało. Czyli przetestowane i działają. Pewnie strasznie długi ten film wyszedł, ale jak zawsze starałem się Wam powiedzieć nie tylko co stosuję, ale też dlaczego, bo pewnie łatwiej to później przełożyć na swoje własne doświadczenia. Jak mówiłem, są to czynności, które ja stosuję i które u mnie się świetnie sprawdzają, ale nie ma jednej słusznej górskiej ścieżki. Być może w Waszym przypadku sprawdzi się jeden z tych patentów, a może wszystkie. Jeżeli dokucza Wam ból stóp, no to po prostu spróbujcie, bo co gorszego może się stać? Bardziej Was będą boleć? Raczej jest to wątpliwe. Mam nadzieję, że dzięki temu Wasze wędrówki staną się przyjemniejsze. No a jeżeli żadna z tych porad nie zadziała, to pozostaje jeszcze wizyta u specjalisty i wykonanie wkładek ortopedycznych. Może problem jest głębszy. Jak zwykle zachęcam, żeby w komentarzach podzielić się swoimi patentami. A teraz już uciekam, bo jest mi tutaj zimno. Trzymajcie się dobrze i do zobaczenia. Cześć!